Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z konfiguracji oprogramowania Altana. Ja mam na imię Rafał i zaczniemy od prostego przykładu, w którym będziemy chcieli przedstawić dane z czujników w naszej bazie danych oraz zwizualizować wartości, które te czujniki przedstawiają. Przejdziemy od samych podstaw, opowiem trochę o samym programowaniu, tak żeby połączyć wiedzę teoretyczną już z konkretną praktyką. Teraz na ekranie wyświetlamy schemat, jak w ogóle nasze połączenie dzisiejsze będzie wyglądało. Mamy czujniki Bluetooth, które łączą się z gatewayem, na którym zainstalowany jest broker MQTT. Tak więc Altana oraz komputer, na którym Altana jest zainstalowana, będzie klientem do tego brokera MQTT. Jak w ogóle dostać się do oprogramowania? Po zainstalowaniu, tutaj nie będziemy przechodzić przez proces instalacji, jest on dość intuicyjny, tak więc pozwoliłem sobie go pominąć, niemniej w razie czego, w razie pytań jesteśmy oczywiście do dyspozycji. Po instalacji na pulpicie pojawi się ikona. Więc możemy dostać się do oprogramowania poprzez tą ikonę, czyli tak zwany launcher, lub poprzez przeglądarkę. Ja dzisiaj będę korzystał z tego drugiego rozwiązania, ponieważ ma ono szersze zastosowanie, w szczególności w przemyśle, ale całą tą procedurę można 1 do 1 powtórzyć w launcherze, tak więc możesz uruchomić launcher i pracować równolegle razem ze mną. Jak dostać się w związku z tym przez przeglądarkę do oprogramowania Altana? Jeżeli pracujesz na komputerze, na którym jest już Altana zainstalowana, wpisujesz polecenie localhost. Jeżeli nie, no to trzeba podać IP, na którym jest ten komputer zainstalowany, oczywiście z uwzględnieniem tego, że nasza przeglądarka ma do tego komputera pełen dostęp. Tutaj już sugeruje mi oczywiście port, do którego się łączymy, tak więc jest to 9197. Jest to główny port, przez który mamy dostęp właśnie do oprogramowania. Po uruchomieniu portu mamy ekran logowania, wpisujemy, w naszym przypadku działamy na ustawieniach fabrycznych, czyli mamy admin oraz admin małpa 123, wszystko z małych liter. Pokażę jeszcze hasło fabryczne, warto do zapamiętania, jest ono zawsze ustawione w momencie zainstalowania oprogramowania, żeby w ogóle się do niego dostać. Logujemy się. I już jesteśmy w środku. To, co na pierwszy rzut oka tutaj widać, to oczywiście dużo kafelków i możliwości, bo Altana sama w sobie jest dość rozbudowanym narzędziem, prostym w obsłudze, ale dającym szereg możliwości. Z racji tego, że to wideo ma na celu podstawową konfigurację, skupmy się na tych 4 głównych kafelkach u samej góry, ponieważ one oddają tak naprawdę ducha tego oprogramowania. Data acquisition, a więc zgromadzenie danych i zapisywanie ich w bazie danych, w historycznej bazie danych z różnych źródeł, czy to tak jak u nas będzie z serwera MQTT, ale też na przykład bezpośrednio ze sterownika po Modbusie, czy jakimś innym OPC UA. Data aggregation, a więc zapisywanie tych danych już w bazie danych z własnymi metkami, ale również łączenie tych baz danych ze sobą, żeby w jakiś sposób połączyć na przykład dane z serwera MQTT z danymi z CSV oraz z danymi z sterownika, aby pokazać je na przykład w jednej tabeli, czy też formuły, które będą nam przeliczać konkretne wartości, na przykład ze zużycia energii na już konkretną cenę energii. Data visualization, czyli oczywiście prezentacja tych danych w formie graficznej, no i na koniec data distribution, a więc co w ogóle z tymi danymi i raportami chcemy zrobić. Alarmy, SMS-y, maile, generowanie automatyczne raportów, czy też wysyłanie na maili jakichś podsumowań miesięcznych, rocznych, tygodniowych do konkretnej. Zaczynamy od samego początku, a więc od źródła naszych danych. W Data Acquisition przechodzimy do TS Manager. Jest to narzędzie, w którym możemy zarządzać naszymi konektorami, sprawdzać ich statusy, czy są w ogóle, czy mamy z nimi połączenie. Jak widzimy, nie ma w przykładowych konektorach MQTT, tak więc plusem przechodzimy do MQTT.
Wyświetla nam się podstawowa konfiguracja. Nazwa oczywiście taka, żebyśmy potem byli w stanie łatwo zarządzać całą strukturą. Czujniki bezprzewodowe w moim przypadku. Localhost, adres IP serwera, do którego będziemy się łączyć. U mnie jest to 10.80.6.102. No i oczywiście port, na którym odpowiadam 61883 w moim przypadku. Jeżeli stosujesz autentyfikację, to w tym miejscu wpisujesz login oraz hasło. Ja pozostawiam to standardowe, ponieważ nie korzystam z tej funkcjonalności na potrzeby testu. Klikam Test Connection. Sprawdzam, czy jest połączenie. Mamy informację, że jest. Jeżeli pojawi się informacja, że nie nawiązano połączenia, należy sprawdzić, czy serwer pinguje, czy wszystkie dane są poprawne, jakimś MQTT Explorerem odczytać, spróbować dostać się do brokera. Chodzi tutaj o to, że jeżeli ten test nam nie przejdzie, to potem już mamy pewność, że dalsze kroki nie mają sensu i nie dostaniemy odpowiedniego połączenia. Więc ten test jest tutaj bardzo ważny. Zapisujemy. Save. Pojawia nam się nowy konektor z tagiem MQTT. Teraz musimy zdefiniować, jakie dane chcemy z naszego konektora odczytywać. Klikamy w konektor, dodajemy Add Data Source i przechodzimy do menu, w którym konfigurujemy nasze tagi. Klikamy Browse Tags. W moim przypadku wczytało się to dość sprawnie, ale najprawdopodobniej zobaczysz w tym miejscu kręcące się kółko, w którym będziemy oczekiwać na odpowiedź serwera. Zwykle zajmuje to od kilku do kilkunastu sekund. Nasze czujniki nadają do folderu AMC, do tematu AMC i tak jak wspomniałem na początku, jest to dość niechlujnie tutaj podane. Jest to oczywiście celowe, tak aby zaprezentować, że te dane nie muszą być wcale wcześniej obrobione, aby Altana sobie dała z nimi radę. Będziemy tą obróbkę częściowo na potrzeby naszego tutaj przykładu wykonywać właśnie w oprogramowaniu. Ta niechlujność polega na tym, że jak mamy na przykład tag data model, to on nam się powtarza też w innej ramce data model i jest inny model czujnika, czyli te same czujniki nadają nam do tego samego taga i ten tag będzie miał różne wartości, będą się one zmieniać. Tak więc będziemy musieli sobie to odfiltrować podczas konfiguracji. Wybieramy w związku z tym data name, bo chcemy wiedzieć nazwę czujnika, który do nas będzie nadawał, RSSI, z jakim nadaje, model tego czujnika, czy jest to RHT, tak jak mamy tutaj, czyli wilgotność oraz temperatury, czy też drgań. Oczywiście temperatura oraz wilgotność, bo to też chcemy. W przypadku właśnie MOVA potrzebujemy jeszcze wyciągnąć X, Y oraz Z, osie drgania, no i jeszcze będę chciał timestampa wyciągnąć, o właśnie, jest w tym miejscu, ponieważ chcę, aby moja baza danych moje dane były zaciągane zgodnie z timestampem i były do niego przypisywane, więc będzie mi ta zmienna potrzebna. Oczywiście wygląd tych zmiennych tutaj może się różnić w zależności jak te dane są podawane na broker MQTT, jakich czujników używasz, jak one postują te swoje dane. Niemniej celem jest, aby faktycznie wyciągnąć konkretne tagi z brokera. Klikamy Add Select Tags i mamy nasze tagi wciągnięte. Teraz weryfikujemy, czy wszystko się poprawnie zaciągnęło. Name jako tekst, RSSI jako number, model text, temperature number, humidity number, timestamp text to będziemy zmieniać, XYZ jest jako number. Będziemy zmieniać, ponieważ to jest nasza informacja czasowa, więc daję time i co więcej ustawiam property na sort. Jest to o tyle ważne, że jedna zmienna w naszej bazie danych musi mieć tą property sort, czyli musi być unikatowa dla każdego jednego wiersza, czyli w naszym przypadku jest to właśnie ten timestamp, ponieważ on jest tam liczony w milisekundach, więc jest unikalny dla każdej jednej
ramki. Jeżeli to jest czas, to ustawiamy też oczywiście format, w jakim się wyświetla i odpowiadał taki, jak był zaprezentowany w podglądzie. Oczywiście nie musi być to czas, może to być na przykład liczba po prostu, tylko która się nie powtarza, czyli jakiś serial 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. Po skonfigurowaniu klikamy Next. Jest to typ Archive. Mamy tutaj kilka innych, ale nie będziemy ich dzisiaj poruszać. Nazwa oczywiście również taka, która powie nam coś więcej w strukturze, tak więc będę wiedział, że to są czujniki RHT oraz MOV. No i z jakim interwałem chcemy odczytywać. W moim przypadku jest to 2 sekundy, ponieważ z takim interwałem nadają czujniki. Kolejnym etapem jest namespace configuration, to jest w przypadku akurat właśnie konkretnie MQTT i to jest to, o czym mówiłem, że nie musimy tych danych jakoś bardzo obrabiać. Wcześniej możemy to wykonać już w tym oprogramowaniu i podczas tej konfiguracji. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, bo dzisiaj mówimy o absolutnych podstawach, więc skorzystamy z narzędzia autopopulate, więc jeżeli nie chcesz ustawiać hierarchii, wystarczy kliknąć autopopulate i ta hierarchia ustawi się sama, czyli wszystko będzie na tym samym poziomie. W innym filmie pokażemy, jak można tą hierarchię ustawić, aby na przykład posegregować na maszyny dane czujniki, albo na pokoje, albo na jakieś inne strefy. Dajemy apply. Klikamy Next. Transformation Rules w naszym przypadku jest to jedno z zaawansowanych narzędzi, nie będziemy wykorzystywać i klikamy Next i mamy podsumowanie całego naszego połączenia. Pobieramy 10 tagów, mamy wszystkie nazwy i tabele, w jakich będą one się wyświetlać. Klikamy Save Configuration i już mamy w tym momencie skonfigurowane dane i już te dane są na naszym serwerze. Skoro dane są już na serwerze, w bazie danych naszej Altany, będziemy mogli przystąpić do ich wizualizacji. Wracamy w związku z tym do głównego okienka. Data Aggregation pomijamy, ponieważ nie chcemy przeprowadzać żadnych operacji na naszej prostej bazie danych. Dodajemy nowy dashboard. Po wejściu w nowy dashboard, na co można tutaj zwrócić uwagę, to fakt, że nie mamy ani grama pola tekstowego, żeby uzupełniać jakiś kod, wpisywanie kodu. Wszystko jest w duchu no-code, więc tradycyjnym, prostym drag and dropem będziemy tworzyć nasz dashboard. Omówimy kilka takich prostych narzędzi. Dzisiaj będziemy wykorzystywać oczywiście pole tekstowe, tabelkę w wersji 2.0. Wersja 1.0 różni się tym, że w wersji 2.0 mamy trochę więcej możliwości edytowania, więc polecamy stosowanie wersji 2.0. Wykorzystamy sobie również cylinder, wykres gauge i narysujemy sobie jednego grafa. Dobra, więc przejdźmy do pracy. Przeciągniemy sobie najpierw tekst. Klikamy w długopis. Zawsze podczas przeciągnięcia jakiejś sekcji będziemy mieć właśnie 3 tutaj opcje do wyboru, czyli usunięcie, edytowanie poprzez długopis oraz kopiowanie potem ewentualnie elementu, który chcemy powtórzyć. Poprzez wejście długopis po prawej stronie będziemy mieć serię różnych parametrów, które możemy konfigurować. W przypadku tekstu mamy kilka tutaj różnych opcji. Na chwilę obecną będzie to statyczny, prosty tekst. Chcę napisać tutaj, że będą to czujniki w biurze, tak aby nazwać, w ogóle dać tytuł naszego dashboarda. Ustawimy sobie text size na przykład na 30 w stylu. Możemy wybierać różne kwestie związane z kolorem, z grubością, ustawieniem tego tekstu w
kwadracie, w prostokącie, który definiujemy. Tak więc mamy całkiem spore narzędzie do tego, aby dostosować do naszych potrzeb. Niemniej mamy tutaj prosty tekst, prostą informację, klikam Apply i pojawia mi się mój napis, który zdefiniowałem, czyli to są czujniki w biurze, jest to dashboard, w którym będziemy pokazywać parametry naszego biura. Ale to nie wszystko. Będę chciał, aby pojawiła się informacja na temat tego, kto w ogóle jest w chwili obecnej zalogowany. W związku z tym dodam też tekst, który jest dynamiczny. Po przejściu w tekst dynamiczny mamy kilka rzeczy. Możemy albo w ogóle podać data source, czyli ten tekst będzie się pojawiał w zależności od tego, co mamy w danym parametrze. O tym za chwilę. Na razie będę chciał skorzystać z opcji tak zwanego print footer, czyli z informacji systemowych, które chcemy wyciągnąć. Ja bym chciał wyciągnąć informację na temat, kto jest aktualnie zalogowany z prefiksem jako zalogowano spacja. Po kliknięciu Apply pojawia mi się jako zalogowano i wyciągnięta jest informacja systemowa, że jestem zalogowany jako admin. Co więcej, przydałaby mi się też informacja o tym, skopiujemy sobie, używam narzędzia kopiowania i daję Ctrl+V. Oprócz informacji o tym, przechodząc do edycji, jakiego mamy current usera, będę chciał też mieć informację, jaki jest w ogóle data, w której odczytuję dane. Na przykład po to, aby zrobić screena, tak aby uwzględniał ten screen również datę. Format, który mnie interesuje, czasu nie dodaję, ponieważ nie chcę definiować tutaj co do godziny czy minuty. W prefiksie dam informację, że jest to data, daję Apply i już mamy 16 lutego 2026. Jest to data kręcenia naszego dzisiejszego filmu. Oprócz tego będę chciał oczywiście też rzucić może jeszcze jakiś logotyp, tak więc przeciągam image, damy go sobie tutaj do rogu, klikam ołówek, Image, Select Image. Ja tutaj już mam wcześniej wgrane akurat nasze logo, ale oczywiście poprzez wybór Choose File możemy wczytać dowolny plik PNG, JPG czy PDF, aby go tutaj wyświetlać. Daję Apply. I w tym momencie mamy skonfigurowaną nasz header, nasz nagłówek, który informuje, daje nam takie informacje podstawowe na temat naszego dashboardu. Tu mam jeszcze taką brzydką nazwę, oczywiście New Dashboard. Przejdźmy w ogóle więc w związku z tym do edycji samej zakładki dashboardowej. U samej góry ten główny, można powiedzieć, długopis, klikamy i tutaj możemy definiować proporcje już konkretnie całego naszego dashboardu. Więc ja zmienię jego nazwę na czujniki i możemy nadawać tutaj dane systemowe, czyli jaki jest ogólny format daty, godziny, czy on ma mieć w ogóle nagłówek oraz stopkę, można tą opcję wyłączyć. Show Pages as Tabs może mieć zaimplikowane w sobie zakładki, ale to nie na dzisiaj. Oraz oczywiście jakie ma mieć parametry, możemy go wydłużyć, poszerzyć w zależności od potrzeb. Chciałem zmienić tylko tą nazwę, ponieważ ona będzie w konkretnym miejscu do nas widoczna, to będzie pokazane na samym końcu. Ok, przejdźmy teraz już konkretnie do liczb, które chcemy wyświetlać. Wyświetlmy na początek temperaturę. Przeciągam sobie, chcę ją wyświetlać właśnie jako gauge, wykres gauge, więc przeciągam tego gauge'a, klikam długopis, nazywam to jako temperatura. Źródło naszych danych, no to będą nasze czujniki. Ja tutaj mam bardzo dużo tych różnych archiwów, ponieważ mam wersję demonstracyjną, w której jest kilka wersji, kilka źródeł pokazowych, tak więc w Twoim przypadku może to być znacznie mniej, albo w ogóle tylko nasz jeden, który sobie zdefiniowaliśmy. Gauge type, najprostszy. Chciałbym, żeby to był wykres live, czyli żeby pobierał aktualne dane i odświeżał się automatycznie.
Następnie podziałka, którą chcemy wyświetlić. W moim przypadku chciałbym, żeby był start point i żeby to był typ statyczny. Chciałbym, żeby zaczynało się od 15, załóżmy, że w biurze poniżej 15 stopni nie powinno oczywiście spadać. No i endpoint również jako statyczne. I ustawmy sobie na przykład na 40. Te zmiany oczywiście mogą być dynamiczne, możemy się odwoływać do konkretnych rejestrów w bazie danych, więc cały ten wykres może nam się zmieniać w czasie. Fill value, czyli czym chcemy wypełniać, i to już u nas będzie dynamiczne, bo wypełniać będziemy aktualną informacją o naszej temperaturze, więc w data column teraz szukamy temperature, jest tutaj temperature i jak chcemy wyświetlać, czy chcemy zliczać ramki, czy chcemy pokazywać first value, last value, czy sumę, maksymalną wartość, minimalną, średnią. Już tutaj oprogramowanie Altana dużo za nas jest w stanie obliczyć w trakcie, ale my będziemy sobie ostatnią zmienną wyświetlać w tym miejscu. No i oczywiście mamy też zakładkę Styles, czyli jeżeli będziemy chcieli jakoś zmodyfikować rozmiary tekstów i wartości, które nam się będą wyświetlać. Klikam Apply i już w tym momencie mam na żywo podgląd temperatury z naszego czujnika. To, co jeszcze jest ważne, nie będziemy tutaj tego, z racji tego, że mamy tą podstawową wersję, nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, ale jesteśmy w stanie przeprowadzić w tym miejscu condition formatting, czyli jesteśmy w stanie przedstawić, zmieniać kolory, formatowanie w zależności od wartości, czyli na przykład jeżeli teraz mamy 23, to możemy wyświetlić wykres na zielono, a jak będzie na przykład poniżej 20, to na niebiesko, że zimno, czy też powyżej 30 na czerwono, że jest za gorąco. Teraz tak, mamy temperaturę, to wyświetlmy wilgotność. Do wilgotności użyjemy cylindra, tak żeby zaprezentować nowe narzędzie, kolejne narzędzie. Klikamy długopis, cylinder properties, tu będzie wilgotność. Naszym źródłem danych będzie RHT-Move. Też chciałbym, żeby to było pobierane na bieżąco. Total Value Configuration. Chciałbym, żeby to było statyczne i jako 100, bo wilgotność nam może dojść do 100%. Teraz czym chcemy wypełniać? Dynamicznie zmieniamy, szukamy w naszym humidity w data column. Też sobie zrobimy jako ostatnią wartość, żeby nam pokazało i żeby to pokazywało też w procentach, bo i tak nam pokazuje, zaciąga te dane w procentach. Możemy ewentualnie skonfigurować strzałkę, jakieś zaznaczenie, które nam będzie informować o poziomie docelowym lub krytycznym lub jakimkolwiek innym. Niemniej w tym przypadku nie będziemy tego konfigurować, ponieważ nie jest nam to potrzebne. Klikamy Apply i już mamy podaną wilgotność w procentach w wizualizacji takiego zbiornika. Oczywiście możemy te wszystkie parametry wykorzystywać do innych zastosowań, ale chciałem w ramach tego przykładu pokazać jak najwięcej ciekawych funkcjonalności. Ok, przejdźmy w związku z tym teraz do wyświetlania jakości sygnału, czyli wpiszemy sobie, chcemy, aby w tym miejscu było jakość sygnału RHT, dajemy Apply, tak jest, skopiujemy, Ctrl-V, wklejamy i w tym miejscu będzie jakość sygnału MOV. Apply. Kopiujemy raz jeszcze, dajemy Ctrl-V, ponieważ będziemy korzystać też z tekstu i teraz zamiast statycznego tekstu klikamy Dynamic Text i będziemy
wyciągać już data text z naszego data source'a. Naszym data source'em będzie RHT-move oczywiście, data column będzie data RSSI. Chcemy pokazywać last value znowuż i z prefiksem, prefiks nas nie będzie interesował, sufiks nas będzie interesować, żeby dodać jednostkę, że to jest dBm-ów. Ponieważ wartość nam będzie zwracana w samym numerze. I to, jak tutaj wspomniałem na początku, ta wartość RSSI była nadpisywana przez inne czujniki, tak? Czyli RHT i move nadaje do tej samej kolumny te same zmienne. I co możemy z tym zrobić? Mamy filtrowanie, czyli chcemy, skoro tutaj w tym miejscu będę pokazywał RHT, więc daję filtr, aby w kolumnie data model, czyli czujnik, czyli model tego czujnika, było taka wartość, czyli contains RHT. I dajemy add. Czyli dajemy filtr, który odfiltruje nam wszystkie pakiety danych, które były nadane przez czujnik RHT. Dajemy done i klikamy apply i widzimy, że to jest aktualnie minus 55 dBm, czyli bardzo dobry sygnał. Kopiujemy, dajemy Ctrl-V, ustawiamy, przechodzimy. Z racji tego, że skopiowaliśmy wszystko, więc wystarczy teraz zmienić z RHT na move. Klikamy save, done i dajemy apply. I widzimy, że zmienne i że dane się od siebie różnią. Mamy minus 56 i minus 55, jakość sygnału RHT i jakość sygnału move. Kolejną rzeczą, którą chcemy wyświetlić, no to klasyczny graf, aby zaprezentować nasze x, y oraz z wartości, które pobierane są z czujników. Przeciągamy, ustawiamy sobie pole, na którym chcemy rysować i wchodzimy w długopis. Graph name to będzie drgania. Data source znowu będzie nasze RHT move. Chcemy, żeby to był wykres oczywiście live. I teraz tak, na X. Co chcemy, żeby było na X? Oczywiście w tym przypadku będzie czas. Wybieramy tutaj zmienną time, czyli tą, którą skonfigurowaliśmy na samym początku właśnie jako ten czas systemowy naszego konektora, więc dajemy time. Następnie przechodzimy, możemy interwałami wyświetlać. My damy absolute, żeby wyświetlało nam, można powiedzieć, wszystko. Time duration in days damy 1 dzień, bo i tak nie mamy nic więcej na chwilę obecną, bo niedawno się połączyliśmy z tym czujnikiem. Możemy oczywiście potem data range ustawiać, jeżeli będzie to potrzebne, ale my zostajemy przy 1 dniu i x-axis zmieniamy nazwę na czas, aby było bardziej czytelne. Y-axis, czyli teraz możemy wyświetlać nasze wartość drgania. Czyli dajemy add series w przypadku X, w przypadku osi Y, przepraszam, i wybieramy sobie oś, dajmy na to najpierw oś X. Klikamy data column, szukamy osi X. Mamy oś X, chcemy, aby było last value i jak chcemy rysować. Mamy kilka możliwości do wyboru, co więcej te wykresy tutaj mogą się na siebie nakładać bez problemu, więc my wybierzemy sobie line, najprostszy line, no i kolor na razie niebieski, bo będzie to nasza pierwsza seria danych, więc klikamy add. Teraz weźmiemy oś Y, znowu data column, oś Y, wykres też line, ale zmienimy mu kolor, żeby się odróżniał na czerwony. I tu jeszcze brakło last value. Dajemy add. I ostatnia to jest oś Z. Data column, mamy oś Z. Dajemy ją na zielono, żeby się również odróżniała. Agregator, last value, add. Klikamy done. Zatwierdzamy apply. I tutaj
kliknąłem jeszcze, przy okazji właśnie widać, że oś Z narysowała nam się jako kolumny. To tak akurat niedopatrzenie, ale przy okazji widać, że możemy faktycznie nakładać różnego rodzaju wykresy na siebie, ale my zmienimy na line, żeby było bardziej czytelne. Tak jest. I teraz mamy już narysowaną linię naszych drgań. I w ten sposób mamy skonfigurowany przykładowy dashboard, który chcemy zaprezentować. I jeszcze dorzucimy do tego tabelę, jako już ostatni dzisiaj, który będziemy prezentować sposób przedstawienia danych. Wyświetlimy to bardzo surowo, tak żeby na przykład to był dostęp do konkretnej bazy danych, którą zapisujemy. Table properties, nazwę ją jako dane. Chciałbym, żeby ona była dynamiczna. Może być fixed oczywiście, ale w naszym przypadku będzie to dynamiczna, bo dane cały czas spływają. Data source'em będzie oczywiście nasz data source RHT move. I teraz jakie kolumny chcemy w ramach tego wyświetlać? Ja bym chciał, żeby pojawiło mi się tutaj data RSSI, żeby pojawiła mi się też informacja, tylko nie data model, tylko data name, czyli nazwa w ogóle tego czujnika, żeby mi się pojawiła, no i na przykład time, czyli będziemy wyświetlać w kolumnach RSSI, jakie będą nam tutaj przychodzić. Reszta na chwilę obecną nas nie będzie interesować, ponieważ chcemy bardzo prostą tabelę wyświetlić. I klikamy Apply. I już w tym momencie wyświetla nam się tabela z naszymi danymi. To, co jeszcze jest ciekawe w ramach właśnie tabeli, to jak tutaj mamy takie dane, można powiedzieć labele, które nie są zbyt czytelne dla naszych operatorów, czy nawet dla nas samych, jesteśmy w stanie z tego poziomu, nie ingerując w dane, to zdefiniować. Po kliknięciu w daną kolumnę pojawia nam się tutaj opcja, że mamy też column properties, więc możemy operować na danych w kolumnie i zmieńmy sobie tą nazwę, żeby po prostu było RSSI i po kliknięciu apply zmienia nam się na RSSI. Tutaj możemy zmienić na nazwę czujnika, apply, a tu możemy zmienić na czas, apply. I teraz w tym momencie mamy wszystko czytelne i nie zmieniamy tak naprawdę nic w środku bazy danych, nakładamy tylko bardziej czytelne metki na te dane, żeby ładniej nam się to wszystko wizualizowało. Mamy więc w związku z tym nasz bardzo prosty wykres, bardzo prosty dashboard utworzony, w związku z tym klikamy Save u samej góry. I już nam w tym momencie się narysował w trybie podglądu i działa na bieżąco. Mamy tutaj live, podgląd danych. I to tak naprawdę tyle. Jesteśmy w taki sposób dość zaawansowany wykres bardzo szybko metodą drag and drop przedstawić. Jeszcze ostatnią rzecz, którą mogę tutaj zaprezentować, to gdzie w ogóle te dane nam się zapisują i jak w ogóle możemy mieć do nich dostęp. Wybierając, otworzymy sobie drugą zakładkę, wpiszemy local host, czyli znowu IP naszej Altany, ale przejdziemy do 9094. 9094 jest to port bazy danych. Ekran logowania jest taki sam, jednak jest to zupełnie inne narzędzie. Loginy działają dokładnie takie same i poziomy uprawnień dokładnie takie same jak w przypadku głównego oprogramowania. Przechodzimy, klikamy login i jesteśmy wewnątrz naszej bazy danych. Teraz szukamy naszego zdefiniowanego archive'a i jest to archive RHT move. Klikamy na niego 2 razy. Wyświetlają nam się już wszystkie obiekty, które się zapisują w trakcie. Zmieniamy sobie tym przyciskiem podgląd, żeby był bardziej czytelny dla naszych oczu i już mamy pełną bazę danych. Czyli tak to wygląda, można powiedzieć, od spodu. Do tego mamy dostęp, do tych danych możemy się odwoływać i to możemy wizualizować.
Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o konfigurację i tą utworzenie podstawowego dashboardu. W kolejnych filmach będziemy się skupiać już na konkretnych funkcjach i przedstawiać nieco bardziej zaawansowane możliwości, ponieważ to, co tutaj zostało zaprezentowane, to jest jedyny, można powiedzieć, wierzchołek możliwości, które daje nam oprogramowanie Altana. Dzięki wielkie i do następnego materiału.